Powiem Wam, że w 2008 roku, na samym początku, jak przyszedłem na pierwszą rozmowę, to jak wjechałem tam windami na górę, to poczułem się trochę jak w innym świecie. Ja, chłopak, który przyszedł ze sklepu na rozmowę rekrutacyjną do takiej ogromnej firmy, 2 telewizory, na jednym CNN, na drugim TVN24 i pamiętam, już nie pamiętam, która z dziewczyn zapraszała mnie do sali, natomiast między tymi telewizorami była taka szafa. Nie było to takie oczywiste, że można tam zostawić odzienie, wierzchnie, jakiś tam płaszcz i jak podeszliśmy do tej szafy, koleżanka otworzyła tą szafę, żeby schować tam kurtkę, to przez chwilę myślałem, że trzeba do niej wejść. Moje najbliższe wspomnienie związane z PWC to Ulaczek, moja żona, którą właśnie w tym biurze poznałem. I idąc dalej, wspomnienie, które mam, jest takie dość zabawne. Pamiętam taką jedną sytuację, kiedy siedziała przy komputerze skulona. Podszedłem do niej bliżej, żeby zobaczyć, co się dzieje, i okazało się, że jej komputer jest popsuty, to znaczy monitor w 3/4 ekranu nie funkcjonuje i ona wszystkie okna Excela przesuwała do tej 1/4, żeby mógł coś na niej zrobić. Wieczorem siedzimy, no bo wtedy, chyba to jak teraz też się bardzo długo siedziało wieczorami, a próbujemy uzgadniać jakiś tam bilans jakiegoś klienta, no i w pewnym momencie ja mówię tak, już nie mogę, nie bilansuje mi się. Na to kolega Paweł już nie mógł słuchać tych moich narzekań i wstaje i mówi tak, Danusia, to jest proste, po prostu powiedz abracadabra, niech się bilansuje. No więc pomagaliśmy sobie. Gdybym miała opisać najmilsze chwile spędzone w PWC, to z pewnością mogłabym je opisać jednym słowem – ludzie. Dlatego, że każda chwila spędzona z fajnymi ludźmi jest dla mnie miłym wspomnieniem. I chyba tak naprawdę najmilej wspominam te momenty, w których byliśmy sobą i nie byliśmy w pracy, tylko byliśmy tak naprawdę grupą znajomych. Najmilej wspominam nasze away day'e, nasze wspólne akcje charytatywne, gotowanie pod hasłem MCBD Charity, czyli tak naprawdę robienie czegoś dobrego wspólnie. To, że właśnie w PWC udało mi się połączyć 2 moje duże pasje, gotowanie i pomoc innym. Przez 1 rok, raz w miesiącu przygotowywałem dla chętnych tzw. charity burgers, zawsze w wersji mięsnej i wegetariańskiej, a cały dochód ze sprzedaży tych burgerów poszedł na cele charytatywne. Te kilkanaście lat w PWC to przede wszystkim w moim przypadku projekty infrastrukturalne. I to też ma swoją specyfikę, bo wielką frajdą jest to, że potem po upływie jakiegoś czasu można jechać autostradami i myśleć o tym, jak w zespole sklejaliśmy wydrukowane harmonogramy realizacji tej inwestycji. W ubiegłym roku miałam ogromną przyjemność skorzystać z zaproszenia otwarcia szpitala, przy którym również pracowałam analitycznie, będąc w PWC, więc są takie momenty, które dają wiele radości i wiele satysfakcji, że ta praca ma sens. Ja mam niezliczoną liczbę wspaniałych wspomnień związanych z PWC. Te najlepsze są związane z ludźmi, a to najważniejsze jest związane z moją najważniejszą osobą w moim życiu, moją żoną Adelą. Historia jest niesamowita, gdyż poznaliśmy się pracując. Ja pracowałem w biurze warszawskim, Adela pracowała w innym dziale w biurze w Bukareszcie w Rumunii, a poznaliśmy się w Moskwie. Taka sytuacja może się zdarzyć prawdopodobnie wyłącznie, gdy jesteś podróżnikiem, jesteś cyfrowym nomadem albo pracujesz w PWC. Przechodziliśmy przez takie szkolenie, to było w śmiesznych miejscach, wtedy pamiętam, nazywało się Induction chyba, tak? Spędzaliśmy dużo czasu wspólnie na terenie plebanii Świętej Barbary, tam PWC, czy PW wtedy akurat wynajmowało te lokale. No i tam trwała takie, powiedział, nauka tych wszystkich młodych adeptów, którzy znali język angielski, ale generalnie umieli liczyć, ale generalnie nie mieli wykształcenia jakiegoś tam ekonomicznego, biznesowego. Natomiast to nas bardzo związało i myślę, że z tymi ludźmi z tego rocznika 95 to dzisiaj naprawdę bardzo często i wydaje mi się dość licznie potrafimy czasami się jeszcze gdzieś tam złapać. Nieopodal PWC, na ulicy, wydaje mi się, że jest to wciąż Koszykowa, jest Magiel. I idąc na lunch w kierunku Placu Zbawiciela, za każdym razem
Szedłem odrobinę naokoło po to, żeby przejść obok tego magla. Zapach magla do dzisiaj jest po prostu jednym z najprzyjemniejszych, jaki znam i jest to jedna z takich fajnych rzeczy, które też wspominam z bycia w PWC. Codziennie do biura przychodziłem w muszce, to taki mój znak rozpoznawczy i też bardzo ułatwiło mi to poznawanie nowych ludzi w biurze. Pamiętam kiedyś taką sytuację, kręciliśmy z zespołem nowe szkolenie BHP, które nie kojarzy się jakoś super fancy, natomiast postanowiliśmy to zrobić w taki innowacyjny, bardzo realistyczny sposób i w jednej ze scen symulowaliśmy wypadek na korytarzu. Ja leżałem na ziemi w takiej pozie jak z amerykańskich filmów, gdzie obrysowują człowieka kredą. No i nikt się tak za bardzo na początku nie interesował. Nagle przechodzi taka grupka ludzi i mówią: a, to ten Polakowski z HR-u. Więc pamiętajcie, żeby dbać o swój wizerunek i może o jakimś rozpoznawalnym znaku. Też jedna rzecz, która pokazuje to, jak bliska jest mi ta organizacja, ludzie przede wszystkim, to to, że przeszło 20 lat, odkąd nie jestem aktywną częścią tej organizacji, a cały czas przechowuję jako pamiątkę to, co dostałam od zespołu, od wszystkich, jak odchodziłam. To było przeszło 20 lat temu. I tutaj ku zdumieniu, że jednak osoby, które zajmują się cyferkami, potrafią pisać wiersze, dostałam wiersz. I trzymam go do tej pory. On był, ja go tak oprawiłam, ale on był zawinięty w taki rulonik ze wstążką i chciałam go przeczytać. To jest: żegnaj Danuśku. Danuśku, nasza miła, co byś w nowym miejscu nie zgnuśnięła i o nas nie zapomniała, a pamiętaj zacz o tem, iż jeszcze przyjdziesz do nas potem. Po poradę do Roberta Schneidera w sprawie audytu dla Jakowysz klientela. Kochamy Cię, wiesz o tym, powracaj więc do nas z każdym kłopotem. Wiedz ino jedno, kiedy przyjdziesz pełna skruchy, to Nireczek doda Ci otuchy. Pełen zapału i wigoru, mimo roboty pełen humoru. A takoż gdy zgryzota Jakowusz, tudzież problem potem perlistym zrosi Twoją skroń, chwytaj za telefon i dzwoń.